Z filmami o rowerach elektrycznych na tym kanale jest tak, że stali widzowie kanału narzekają, że to znów film nie o dronach, a oglądają go widzowie, którzy przypadkiem trafiają na ten kanał, którzy szukają informacji o rowerach elektrycznych, więc witam wszystkich nowych na kanale. Dziś porozmawiamy o e-bike'u, o rowerze elektrycznym, który w świetle polskiego prawa to bardziej skuter 1200 W, 48 V, 50 km na godzinę i ma dwa koszyki. Taki cargo rower, składak do tego. Postawiłem go tutaj, z tyłu w salonie, bo kiedy stoi sobie tak normalnie, to tak nie do końca widać, jaki on jest duży. A jest duży. Jest to pierwszy rower, który przyszedł do mnie nie w jednej, nie w dwóch, a w 3 paczkach. Osobno rower, osobno przednie koło i bateria i osobno koszyki. Silnik 48 V, 750 W, w piku 1200. Duża moc silnika daje to, że niezależnie kto na niego wsiądzie, a ja ważę 110 kg, to on i tak się rozpędzi do prędkości maksymalnej. Mamy 5 poziomów wspomagania, przy czym ponownie to wspomaganie to jest takie bardziej umowne, bo rower ma manetkę. Będę wciąż mówił o nim jednak rower, ma pedały i można jechać na samej manetce. I wiadomo, że im większy włączy się tryb wspomagania, im wyższy bieg, tym to wspomaganie czy ten napęd działa do większej prędkości. Na początku jest to w granicach tam 5-6 km na godzinę, więcej. Trójka to jest 25 km na godzinę, a piątka prędkość maksymalna 50. To jest chyba najszybszy rower, jaki miałem. Wyposażony jest dość dobrze. Ma światło stopu, które nie wymaga bateryjki. Dostajemy hydrauliczne hamulce, dostajemy 7 biegów, Shimano z przodu, widelec amortyzowany z tyłu, rama sztywna, ale amortyzowana sztyca pod siodełkiem. I standardowo jest też bagażnik. Do tego bagażnika dołącza się kosze, które są już akcesoryjne. Coś jeszcze? Błotniki? Są kierunkowskazy. Klakson jest. Koła są 20-calowe, czyli takie jak u mojego 8-letniego syna w rowerze, tylko że opony są fatbike'owe. 4 cale szerokości. Vitilan U7 to zupełnie inny rower niż te, z którym do tej pory miałem do czynienia. Jeździ się na nim zupełnie inaczej. Pozycja jest dużo bardziej wyprostowana, trochę jak na chopperze, trochę jak na motocyklu z wysoką kierownicą. I tu faktycznie, kiedy się stanie obok tego roweru, to widać, że do kierownicy nie trzeba się schylać. Ręce są tak, wyprostowane, wie 3 pachy. To samo jest w trakcie jazdy. Ręce trzyma się przed siebie, nie w dół. Przez to, że koła są małe, a u góry zamocowane są kosze, które często wypełniam sobie jakimś ładunkiem, no okazuje się, że środek ciężkości tego roweru jest dość wysoko i samo skręcanie kierownicą, czyli nadawanie kierunku jazdy, bardziej przypomina to z hulajnogi niż z roweru. Wiadomo, jest to jednak wciąż konstrukcja rowerowa, siedzisz sobie na siodle, pedałujesz nogami i da się jedną ręką trzymać kierownicę i nadawać kierunek jazdy, co w hulajnodze nie jest takie oczywiste. Da się majstrować przy telefonie, typu ustawiać sobie nawigację, odrywając w każdym razie jedną rękę od kierownicy w trakcie jazdy. Nie traci się przy tym stabilności, ale samo skręcanie, jak bardzo absurdalnie to nie zabrzmi, nie jest tak intuicyjne jak przy zwykłym, klasycznym rowerze z dużymi kołami i środkiem ciężkości jednak trochę niżej. Tylny amortyzator w tym rowerze znajdziecie pod tyłkiem, w sztycy siodła i moim zdaniem jest to najsłabszy element całego roweru. Siodło rusza się lewo i prawo, tak delikatnie sobie myszkuje, niezależnie od tego, gdzie jedzie rower, co sprawia, że czujesz lekki dyskomfort w trakcie jazdy i to jest do prostego rozwiązania. Trzeba to po prostu w cholerę wymienić na normalną, sztywną sztycę. Te ogromne opony, grube opony amortyzują na tyle dobrze, że amortyzacja w sztycy nie jest potrzebna. Rowerem się jeździ przyjemnie, rowerem się jeździ wygodnie i tak bardziej lightowo. Absolutnie nie jest to sprzęt na długie przejażdżki, do uprawiania sportu, czy po to, żeby sobie, nie wiem, jechać na wycieczkę krajoznawczą. Bierzesz ten rower po to, żeby jechać do Biedry na zakupy. Ładujesz na niego 4 torby taniej wędliny i wracasz sobie spokojnie do domu. Ładowałem tam drony, ładowałem tam stacje ładowania, ładowałem tam właśnie zakupy z Biedronki i nic nie zgubiłem.
Nigdy, ani razu. Fakt, że czasem przydałoby się mieć taką samochodową siatkę z haczykami i sobie to wszystko ładnie spiąć, ale i bez tego przy odrobinie rozsądku da się jechać i przywieźć sobie towar z miejsca A do miejsca B. Swoją drogą na podobnych konstrukcjach jeździ bardzo dużo dostawców jedzenia, tych z Wolta, z Ubera, Pyszne.pl i innych takich i musi być ku temu jakiś powód. Wyprostowana pozycja, łatwość wsiadania i wysiadania i taki dość duży komfort jazdy to są chyba te rzeczy, przez które te osoby właśnie wybierają tego typu konstrukcje, bo nie mówię, żeby koniecznie ten rower, ale jemu podobne, ponad zwykłym, klasycznym rowerem z wysoką ramą. Silnik umiejscowiony jest w tylnym kole, czyli jest to hub drive. Powoli oddaje swoją moc i to nie jest tak, że wyrywa się spod tyłka w trakcie pedałowania. Sterownik jest tak napisany, sterownik tego silnika jest tak zrobiony, on mimo dużej mocy i mimo dużej prędkości maksymalnej ma nie przyspieszać tak gwałtownie. Mimo że rower jest składany, mimo że jego rama zgina się w pół, kierownica również zgina się w dół, nawet pedały można złożyć, no to trzeba sobie powiedzieć o wadze tego roweru. 33 kg bez koszyków. Kiedy dołożysz te stalowe, duże, ciężkie kosze, to podchodzi pod 40 kg. A kiedy cokolwiek w te kosze jeszcze włożysz, mój plecak waży 8 kg. Z tyłu miejsca na kolejny taki plecak to można spokojnie przekroczyć 50 kg. A to już jest waga, z którą nie do końca każdy sobie poradzi. No podnie. Załadowany w pełni rower mi ciężko jest wnieść po schodach. I absolutnie nie ma najmniejszej szansy, żebym jakkolwiek próbował włożyć go do samochodu. Składać to sobie go można, kiedy się nie ma na nim zainstalowanych koszy i wtedy tak, to jest wciąż ciężki rower, ale w jakiś sposób jednak poręczny. Bez założonych koszy można wyciągnąć baterię z tego roweru, z założonym tylnym koszem nie jest już to jednak możliwe, więc miejcie na uwadze, że aby jeździć takim sprzętem, trzeba koniecznie mieć opracowany sposób ładowania. Trzeba wiedzieć, jak będziemy się z nim przemieszczać. Czy to do garażu, czy to do mieszkania, tak jak u mnie na 3. piętrze, ale z łatwo dostępną windą, do której spokojnie jestem w stanie wykręcić. Definitywnie nie wchodzi w grę wnoszenie go codziennie po schodach. No chyba, że to jest forma ćwiczenia. Siłki. Dźwigamy ciężary po schodach góra dół, góra dół, góra dół. O drobiazgach, o których warto wspomnieć, to bateria ma łatwo dostępny bezpiecznik, a ogniwa w niej, jak pisze producent, są certyfikowane przez LG bądź przez Samsunga. Ja baterii nie rozbierałem, nie zaglądałem tam, nie wiem. Z baterii jednak wystaje duży port USB, którym można sobie ładować jakieś tam akcesoria. Problematyczne jest zmierzenie zasięgu w tym rowerze i producent podaje między 60 a 90 km. I już mówię dlaczego. Po pierwsze, zasięg bardzo mocno zależy od ładunku, który masz na rowerze, więc znacznie większy będzie, jeśli jedziesz na pusto, bez koszy, a mniejszy, jeśli kosze będą załadowane. Po drugie, przy tego typu oponach zasięg potrafi się zmniejszyć 3-krotnie, jeśli opona jest niedopompowana. I tak ze spuszczonym wiatrem będzie można wjechać sobie na plażę i po tej plaży się przemieszczać. Nie próbowałem, ale skoro działa to w offroadzie, czemu ma nie działać w rowerze? A z napompowaną oponą zakopiesz się w piachu, ale pojedziesz znacznie dalej. Na prądzie, przynajmniej na prądzie. Moje 110 kg, 40 kg roweru, 10 kg ładunku, bateria wystarczała nam na jakieś 45-50 km, przy czym staram się nie przekraczać legalnej prędkości 25 km na godzinę. Mimo że tak, wiem, rower, delikatnie mówiąc, nagina przepisy i nie powinno się nim jeździć po ścieżce. Jeżeli szukasz małego, lekkiego pojazdu, który spakujesz sobie w samochód, codziennie będziesz go składał, przynosił, to raczej nie jest pojazd, którego szukasz, ale jeżeli w rutynie twojego dnia jest przewożenie, nie wiem, zwierzaka w koszyku, albo dostarczanie 20 kg jabłek z miejsca A do miejsca B, może masz kawiarnię na rynku w jakimś mieście i codziennie musisz coś dostarczyć, to się może faktycznie sprawdzić. Ten rower jest duży, ciężki, ale na tyle mocny, że z ładunkiem jedzie się jak bez niego. Te stalowe, ciężkie kosze przeszkadzają w składaniu go i w pakowaniu w mały bagażnik samochodu, ale bardzo dobrze zabezpieczają ładunek, który się nim przewozi. No pełno jest tu skrajności, pełno jest tutaj takich niepewności. Na pewno nie jest to rower dla każdego. Mi ten rower do testu dostarczył sam producent i link do niego wklejam w opisie tego odcinka.
Będzie tam również kupon zniżkowy. W tym odcinku na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego.